Szkolenie Sztuczna inteligencja dla początkujących ma na celu wyjaśnienie wszystkim zainteresowanym, jak zacząć swoją przygodę z narzędziami AI. Chciałbym także odpowiedzieć na pytania związane ze sztuczną inteligencją. Co tak naprawdę się dzieje w świecie nowych technologii? Czy sztuczna inteligencja jest nam w ogóle potrzebna, czy może nam zagraża? W szczególności chciałbym opowiedzieć o sztucznej inteligencji tym wszystkim, którzy na co dzień nie korzystają z zaawansowanych narzędzi informatycznych, a raczej wykorzystują komputer i internet do podstawowych działań, takich jak komunikacja mailowa, utworzenie dokumentów w edytorze tekstu czy prezentacji w programie PowerPoint. Chciałbym pokazać, że korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji wcale nie jest trudne i nie wymaga od nas specjalistycznej wiedzy. Jeżeli jesteś ciekawy, jak zacząć pracować z narzędziami AI i do czego mogą Ci się przydać, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Podczas prezentacji postaram się używać prostego języka, bez zbędnej informatycznej i technicznej terminologii. Zaczynamy! Zgodnie z obietnicą, nie będę zaczynał od skomplikowanych definicji AI. Wychodzę z założenia, że gdy kupujemy samochód, to po to, żeby nim bezpiecznie jeździć. Nie musimy natomiast wiedzieć dokładnie, jak działa silnik i skrzynia biegów. Nas interesuje po prostu bezpieczna jazda. Podobnie jest z technologiami informatycznymi, w tym z AI. Chcemy wykorzystywać określone narzędzia, żeby osiągnąć pożądane efekty, ale nie musimy od razu zagłębiać się w szczegóły techniczne i technologiczne. Ale zacznijmy od czegoś prostego, na przykład od wyszukiwarki Google'a. Przez ostatnie 20 lat wielu z nas korzystało na co dzień z tego narzędzia w celu wyszukiwania informacji. Potrzebowaliśmy tych informacji do różnych celów, na przykład domowych. W pracy natomiast Google był i jest nam potrzebny do wyszukiwania informacji, które pomagają nam tworzyć wartościowe materiały dydaktyczne dla studentów lub wzbogacają nasze publikacje naukowe. Można śmiało powiedzieć, że wyszukiwarka Google'a to takie narzędzie, które wykorzystujemy na co dzień. Choć wszyscy wiemy, jak działa omawiana wyszukiwarka, to przypomnijmy sobie kluczowe elementy. Po pierwsze, zwraca listę linków, które musimy samodzielnie przeglądać i analizować oraz wymaga przeglądania wielu stron, aby znaleźć kompleksową odpowiedź. Po drugie, odpowiada głównie na hasła kluczowe, nie na złożone zapytania i nie rozumie kontekstu między zapytaniami. Po trzecie, w końcu, często musimy wykonać wiele wyszukiwań, aby uzyskać pełną informację na dany temat. Pomimo tych ograniczeń Google jest jednym z najpopularniejszych narzędzi internetowych naszych czasów. Ale bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, ten stan rzeczy zaczyna się mocno zmieniać. Odpowiedzmy sobie zatem na następujące pytanie. Jak narzędzia sztucznej inteligencji wpływają na otaczającą nas rzeczywistość? Zacznijmy ponownie od informacji. Sztuczna inteligencja całkowicie zmieniła sposób, w jaki szukamy i przetwarzamy informacje. Kiedyś, żeby znaleźć potrzebne dane, trzeba było ręcznie przeglądać mnóstwo stron internetowych. Dziś robią to za nas inteligentne programy, nie tylko znajdują informacje, ale też łączą je w całość i przedstawiają w prosty, dopasowany do nas sposób. Jeszcze kilka lat temu takie technologie były dostępne tylko dla wielkich firm i naukowców z ogromnymi budżetami. Teraz każdy może korzystać z darmowych narzędzi AI, które zostały stworzone za miliony dolarów. Nowoczesne AI to nie tylko lepsze wyszukiwarki, to wirtualni asystenci, którzy uczą się z rozmów z użytkownikiem, zapamiętują kontekst i dostosowują swoje odpowiedzi. Dzięki temu zamiast wpisywać pojedyncze pytania do wyszukiwarki, możemy prowadzić prawdziwą rozmowę i dostawać bardziej dopasowane odpowiedzi. Sztuczna inteligencja to już nie tylko ciekawostka, to narzędzie, które pomaga w nauce, pisaniu, programowaniu, analizie danych, organizowaniu pracy i wielu innych zadaniach, które kiedyś wymagały dużo czasu i wysiłku. Jak to wygląda w praktyce? Jak korzystamy z omawianych, darmowych narzędzi AI? Za chwilę pokażę to w szczegółach, na razie powiedzmy sobie, że korzystamy dokładnie w taki sam sposób, jak korzystaliśmy z wyszukiwarki Google'a. Różnica polega na tym, że w wyszukiwarce najczęściej wpisujemy słowa kluczowe lub hasła, w narzędziach sztucznej inteligencji natomiast możemy posługiwać się słowami kluczowymi, ale częściej tworzymy bardziej złożone zapytania, w których szczegółowo uwzględniamy, o co nam chodzi. Przykładowo, możemy wskazać, jakim językiem ma odpowiadać sztuczna inteligencja. Czy ma to być język naukowy, czy może zrozumiały dla 5-latka? Możemy także wskazać, w jakiej formie poszukujemy odpowiedzi na nasze pytanie. Czy ma to być podsumowanie opisowe w 3 akapitach,
czy wynik ma być zaprezentowany w tabeli. To tylko garść przykładów, które pokazują, że w porównaniu z wyszukiwarką Google'a, narzędzia sztucznej inteligencji mają dużo więcej możliwości w wyszukiwaniu i analizowaniu danych. Najwyższy czas, żeby pokazać, jak zacząć pracować ze sztuczną inteligencją. Powiedzmy sobie na początek, że na rynku jest bardzo dużo różnych narzędzi AI. Niektóre z nich mają ogólne zastosowanie, a inne są dedykowane konkretnym działaniom. Na przykład mogą być narzędzia typu chat, czyli narzędzia do rozmów ze sztuczną inteligencją, ale mogą być także narzędzia do tworzenia obrazów lub muzyki. Nas na początku będą interesowały narzędzia ogólnego zastosowania, czyli popularne czaty AI. Zapewne słyszeliście o czacie GPT, a to dlatego, że to narzędzie jako pierwsze w listopadzie 2022 roku zostało udostępnione w darmowej wersji użytkownikom internetu. I rozpoczął się wyścig wielkich korporacji IT o prymat na rynku narzędzi sztucznej inteligencji. Dla nas użytkowników to bardzo dobrze, bo konkurencja powoduje, że jest dużo narzędzi darmowych i firmy prześcigają się w różnego rodzaju działaniach, mających przyciągnąć nowych klientów, czyli nowych użytkowników. Dzięki konkurencji mamy możliwość wyboru czata AI. Możemy korzystać z takich narzędzi jak ChatGPT, Gemini, Perplexity, DeepSeek, Qwen, Claude i wiele innych. Żeby zacząć zabawę z jednym z wymienionych czatów, uruchamiamy przeglądarkę internetową i Google'a, wpisujemy nazwę narzędzia, np. ChatGPT i klikając we właściwy link, przechodzimy na stronę, gdzie po założeniu konta i logowaniu możemy korzystać z wybranego narzędzia. Sam proces wyszukiwania strony czata GPT lub np. Gemini nie powinien sprawić Wam problemu, wszak z Google'a korzystamy wszyscy na co dzień. Natomiast jeżeli chodzi o proces zakładania konta, to będziecie mogli to wykonać krok po kroku, uzupełniając formularz o swoje dane osobowe i adres mailowy. Jest też druga, szybsza opcja. Najpierw zakładacie sobie konto na Google, a potem do dowolnego narzędzia AI logujecie się za pomocą tego konta. Jest to szczególnie użyteczne, jeśli planujecie korzystać z wielu różnych czatów czy z wielu różnych narzędzi. Raz założone konto Google'a umożliwi Wam błyskawiczne logowanie się do wielu narzędzi AI. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat zakładania konta i logowania, zapraszam na stronę internetową Komisji Rektorskiej do Spraw Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Uniwersytecie Szczecińskim pod adresem ai.usz.edu.pl. Tam w sekcji szkolenia znajdziecie film pod tytułem ChatGPT-01 Start. Tak po logowaniu wygląda startowy ekran darmowego czata Gemini. Jak widzicie, jest bardzo podobny do wyszukiwarki Google'a. W zasadzie wszystkie czaty sztucznej inteligencji są podobnie zbudowane, stawia się na proste rozwiązania graficzne. Zresztą zobaczcie sami ekrany startowe innych czatów AI. W górnej części prezentacji widzimy ekran startowy czata GPT, który wita nas po polsku. Na dole prezentacji widzimy ekran po logowaniu do czata DeepSeek. W tym miejscu warto powiedzieć dwa słowa na temat możliwości językowych narzędzi AI. Przyjmuje się, że większość czatów sztucznej inteligencji obsługuje dowolny, wybrany przez użytkownika język. I w zasadzie możemy przyjąć, że tak jest. Oczywiście nie testowałem narzędzi AI w języku quechua lub w języku maoryskim, ale dokumentacja pokazuje, że także te języki są obsługiwane przez najbardziej popularne narzędzia. Dla nas najważniejsze jest to, że czaty AI bardzo dobrze sobie dają radę z językiem angielskim oraz bardzo dobrze lub dobrze z takimi językami jak polski, niemiecki, hiszpański czy francuski. Możemy zatem przyjąć, że kwestie językowe nie stanowią problemu dla czatów AI, co czyni z nich także doskonałych tłumaczy. Na ekranie także widać inne elementy, takie jak ikona mikrofonu, ikona załącznika, ikona sieci internet i przycisk szukaj, a także przycisk zbadaj głęboko lub deep search. Każda z tych opcji odpowiada za dodatkowe funkcje czata AI. W skrócie możemy przyjąć, że większość narzędzi umożliwia zaawansowane przeszukiwanie sieci internet, dodawanie plików do analizy, np. analiza pliku z danymi, analiza dokumentu tekstowego lub analiza prezentacji PowerPoint. Co więcej, ponieważ technologie AI rozwijają się bardzo dynamicznie, a konkurencja jest duża, poszczególne narzędzia oferują coraz większy zakres usług. Najnowszym osiągnięciem czatów AI jest tak zwany głęboki research lub głębokie badanie, które umożliwia uzyskanie dużo bardziej szczegółowych wyników. Jeżeli korzystamy z opcji podstawowych, to wyniki uzyskujemy błyskawicznie.
Gdy włączymy opcję Zbadaj głęboko, możliwe, że będziemy musieli poczekać kilka minut na wynik. Ikona mikrofonu wskazuje, że nasza komunikacja z czatem może się odbywać nie tylko za pomocą wpisywania zapytań, ale także za pomocą ludzkiej mowy. Ponieważ tych dodatkowych opcji jest bardzo dużo i różnią się w zależności od czata AI, będę o nich mówił w dalszej części lub w następnych szkoleniach. Zacznijmy zatem zadawać pytania sztucznej inteligencji. Tym razem skorzystam z darmowego czata AI, który nazywa się Qwen. Celowo pokazuję różne narzędzia, żebyście nie myśleli, że świat zaczyna się i kończy na czacie GPT. Moje zapytanie brzmi, czym jest zrównoważony rozwój? Podaj definicję, użyj języka naukowego, ale zrozumiałego dla studentów, wyniki przedstaw w formie listy. Dodam tylko, że użyłem zwykłego zapytania bez włączania opcji głębokiego badania i bez przeszukiwania sieci. Za chwilę wytłumaczę, jak to rozumieć. Czat AI odpowiada ogólną definicją, a następnie prezentuje listę 10 punktów, w których uwzględnia najważniejsze koncepcje związane ze zrównoważonym rozwojem. Na prezentacji pokazuję tylko 3 pierwsze punkty, gdyż pozostałe się nie mieszczą na ekranie, ale rozumiecie, że po przewinięciu ekranu mamy dostęp do pozostałych 7 punktów. Jak zatem rozumieć wynik działania sztucznej inteligencji bez włączonych opcji głębokiego badania i przeszukania sieci? Pierwszy element wskazuje na to, że szybko uzyskujemy odpowiedź, bez głębokiego analizowania tego zagadnienia, wszak chodzi nam tylko o definicje i główne założenia, a nie o rozwiązywanie dużo bardziej złożonych problemów. Druga kwestia będzie dla Was ciekawa. Fakt, że nie włączyliśmy przeszukiwania sieci oznacza, że wynik został wygenerowany przez sztuczną inteligencję na podstawie danych, którymi to narzędzie było trenowane, a nie na podstawie danych z sieci internet. Z tego wynika wiele ciekawych wniosków, ale 2 są najważniejsze. Każdy czat AI wykorzystuje tak zwany model językowy, czyli sieci neuronowe, które są zasilane miliardami danych, na których model się szkoli i uczy. To oznacza, że model podaje definicję zrównoważonego rozwoju na podstawie własnych danych, a ponieważ jego cykl szkoleniowy został zakończony na przykład w 2024 roku, to nasza definicja jest aktualna na tyle, na ile wiedza o zrównoważonym rozwoju była aktualna w 2024 roku. Akurat w przypadku definicji zrównoważonego rozwoju nic w ostatnich latach się nie zmieniło i definicja jest aktualna, ale gdyby to dotyczyło innego zagadnienia, które uległo rewolucyjnej zmianie w styczniu 2025 roku, to czat AI nie pokaże tego w swojej odpowiedzi. Oznacza to, że czaty AI mogą w swoich odpowiedziach podawać błędne informacje, zatem zawsze należy weryfikować ich odpowiedzi. Zwłaszcza w edukacji, jeśli chcemy być pewni, że przekazywana przez nas wiedza jest rzetelna i aktualna, powinniśmy korzystać z różnych, zweryfikowanych źródeł. Pokażę teraz ten sam przykład, ale tym razem skorzystam z czata GPT oraz z opcji głębokiego badania. Na prezentacji widać, że czat GPT zadaje pytanie, w którym prosi o doprecyzowanie mojej wcześniejszej wypowiedzi. Decyduje się na definicję ONZ oraz skoncentrowanie się na ekologii. Moje zapytanie zostaje dodane do kolejki, a wyniki uzyskuję po około 3 minutach. Co ciekawe, w prawej części ekranu pojawia się nowe okno, w którym widzimy, jak przebiega proces analizowania informacji przez czat GPT. Uzyskany wynik nie różni się jakoś bardzo od prostego zapytania w poprzednim czacie Qwen, poza tym, że dodatkowo otrzymujemy także odnośniki do źródeł, które możemy przejrzeć i zweryfikować. Otrzymaliśmy zatem definicję zrównoważonego rozwoju według ONZ w kontekście ekologii. Prosta odpowiedź wynika zapewne z tego, że używamy zaawansowanej technologii głębokiego badania do bardzo prostego zadania definicyjnego. W tym miejscu warto zatem powiedzieć 2 słowa na temat tego, jak korzystać z czatów AI i dostępnych modeli. Najlepszym sposobem uczenia się jest eksperyment. Dlatego zachęcam wszystkich do korzystania z kilku narzędzi naraz i obserwacji wyników. Możemy przecież w przeglądarce mieć uruchomione w jednym oknie Gemini, w drugim DeepSeek, w trzecim darmową wersję czata GPT i metodą kopiuj-wklej zadać to samo pytanie. Okaże się, że wyniki będą się różniły co do stylu i formy odpowiedzi. W taki praktyczny sposób szybko zauważymy, że niektóre narzędzia lepiej sobie dają radę w tworzeniu treści opisowych, inne w tworzeniu list lub tabel. Początkowo jest to tak naprawdę zabawa z różnymi czatami AI oraz naszą wyobraźnią i kreatywnością. Przejdźmy jednak od zabawy do bardziej profesjonalnego korzystania ze sztucznej inteligencji.
Okazuje się, że budowanie zapytań jest sztuką samą w sobie. Po pierwsze musimy wiedzieć, o co chcemy zapytać, a jeśli nasze zapytanie przyjmuje postać profesjonalnego badania określonego zagadnienia, to w naszym zapytaniu powinniśmy w bardzo szczegółowy sposób wskazać istotne dla nas elementy. Jest wiele sposobów budowania zapytań. Osobiście od 2 lat używam w całości lub częściowo mechanizmu, który widzicie na grafice. Mój sposób budowania zapytań składa się z 6 kluczowych elementów, które tworzą cykl poprawnego i skutecznego formułowania zapytań do dowolnego czata AI. Każdy z tych elementów pełni istotną rolę w precyzyjnym określeniu oczekiwanej odpowiedzi i dostosowaniu jej do potrzeb użytkownika. Zadanie definiuje cel zapytania, czyli to, czego użytkownik oczekuje od AI, np. podania definicji, stworzenia podsumowania, wygenerowania kodu czy rozwiązania problemu. Kontekst obejmuje dodatkowe informacje niezbędne do lepszego zrozumienia zapytania, takie jak wcześniejsze odpowiedzi, dziedzina, do której należy zapytanie, lub specyficzne wymagania. Przykład wskazuje wzorzec lub model oczekiwanej odpowiedzi, co pomaga AI dostosować strukturę i styl wypowiedzi do oczekiwań użytkownika. Rola określa, w jakiej funkcji ma odpowiadać AI, np. jako ekspert do spraw finansów, nauczyciel, analityk danych czy pisarz kreatywny, co wpływa na ton i sposób prezentacji treści. Format dotyczy wyboru formy odpowiedzi, np. listy punktów, eseju, tabeli, kodu programistycznego czy podsumowania, co pozwala uzyskać bardziej przejrzystą i dostosowaną do potrzeb treść. Styl określa sposób komunikacji, np. formalny, nieformalny, techniczny, kreatywny czy akademicki, umożliwiając dopasowanie tonu odpowiedzi do odbiorcy. Model ten pomaga w skutecznym komunikowaniu się z narzędziami AI, co prowadzi do precyzyjniejszych, bardziej adekwatnych i lepiej dopasowanych odpowiedzi. Dzięki zastosowaniu każdego z tych elementów użytkownik może znacząco poprawić jakość interakcji i otrzymać wyniki zgodne z jego oczekiwaniami. Warto na koniec zaznaczyć, że nie zawsze musimy używać wszystkich 6 elementów. W oczywisty sposób prostsze zagadnienia możemy opisać za pomocą wybranych elementów prezentowanego mechanizmu. Jak zatem może wyglądać profesjonalne zapytanie dotyczące zrównoważonego rozwoju w kontekście ekologii? Oto przykład. Podaj precyzyjną definicję zrównoważonego rozwoju, opierając się na oficjalnych źródłach, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ, i raport Brundtland z 1987 roku, koncentrując się na aspekcie ekologicznym, w tym ochronie środowiska, zarządzaniu zasobami naturalnymi i redukcji emisji zanieczyszczeń. Odpowiedz jako ekspert do spraw ochrony środowiska, wyjaśniając koncepcję studentom na poziomie akademickim. Przygotuj odpowiedź w formie listy punktowanej, zawierającej kluczowe elementy definicji, w stylu oficjalnym, naukowym, ale przystępnym, unikając nadmiernie skomplikowanego języka i zapewniając klarowne, konkretne wyjaśnienia. Dodajmy w tym miejscu, że czaty AI nie mają ograniczeń co do ilości znaków, możemy zatem budować bardzo rozbudowane zapytania, dzięki czemu uzyskane przez nas wyniki będą bardziej precyzyjne. Pamiętajmy jednak o tym, podkreślę to raz jeszcze, że sztuczna inteligencja może podawać błędne wyniki i dlatego zawsze musimy weryfikować źródła. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat budowania zapytań w oparciu o zaprezentowany model, to odsyłam do naszej strony internetowej ai.usz.edu.pl. W sekcji szkolenia można zobaczyć 2 filmy, ChatGPT-02, pierwsze pytania oraz ChatGPT-07, modele zapytań. Jak zapewne zauważyliście, sztuczna inteligencja, odpowiadając na nasze zapytanie, nie musi przeszukiwać sieci internet, tylko sama generuje odpowiedzi. Stąd pojęcie generatywnej sztucznej inteligencji. Początkowo czaty AI potrafiły odpowiadać tylko w postaci tekstu pisanego, z czasem nauczyły się budować listy wypunktowane i tabele. Od początku też pracowano nad tym, żeby narzędzia AI umiały budować odpowiedzi w postaci obrazów, dźwięku czy wideo. Na obecnym etapie rozwoju AI, sztuczna inteligencja doskonale daje sobie radę z tekstem i dość dobrze z obrazami i dźwiękiem. Jeżeli chodzi o wideo, to powoli pojawiają się narzędzia, które w odpowiedzi na zapytanie tekstowe potrafią wygenerować odpowiedź w postaci filmu. Oto kilka przykładów. Proste zapytanie tekstowe do płatnej wersji czata GPT. Utwórz obraz słonia w kapeluszu, jadącego na rowerze na tle zachodzącego słońca. A teraz posłuchajcie fragmentu wiersza Paweł i Gaweł, Aleksandra Fredro, w postaci piosenki wygenerowanej na podstawie prostego zapytania w darmowym programie Refusion AI, programie, który jest przeznaczony tylko do tworzenia muzyki.
Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdzikrze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając, między stoły stołki. Gonił, uciekał, wywracał koziołki. Strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł, nareszcie nie może. Schodzi do gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, bój się, wacz pan, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to Gaweł, wolność Tomku w swoim domku. Można oczywiście dyskutować, czy aranżacja i interpretacja wiersza jest do przyjęcia, czy na razie sztuczna inteligencja robi to dużo gorzej niż człowiek, ale nie zmienia to faktu, że dziś narzędzia AI potrafią na podstawie tekstowego zapytania generować tekst w różnej postaci, ale także obrazy i dźwięki, i że darmowe narzędzia są dostępne dla wszystkich. Jak zatem nauczyciel akademicki może wykorzystać sztuczną inteligencję do swojej pracy? Oto kilka zastosowań do tworzenia materiałów dydaktycznych. Narzędzia AI w bardzo szybki i efektywny sposób mogą generować pomysły i konspekty prezentacji, które potem możemy szybko importować do programów prezentacyjnych. Co więcej, możemy załączyć do zapytania starą prezentację i poprosić, żeby czat AI przeanalizował nasze materiały i zaproponował aktualizacje zgodnie ze stanem wiedzy na obecną chwilę. Dotyczy to zresztą nie tylko prezentacji, ale także treści w postaci dokumentów tekstowych takich jak PDF, stron internetowych czy dokumentów edytora tekstu. Czat AI może służyć jako inspiracja do generowania testów weryfikujących wiedzę, może być asystentem, który podpowie, w jakiej formie podawać określone informacje. Czy ma to być eksperyment, a jeśli tak, to jaki? Czy mają to być zajęcia w grupach czy indywidualne? Czy określone dane prezentować w formie listy, tabeli, a może diagramu? W końcu, dla użytkowników, którzy będą umieli tworzyć profesjonalne zapytania, sztuczna inteligencja może być kreatywnym asystentem podczas tworzenia skryptów, e-booków lub innych materiałów dydaktycznych, udostępnianych studentom. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółowymi przykładami, to zapraszam na naszą stronę internetową, o której była już mowa. Zapraszam do sekcji szkolenia. Są tam dostępne 4 filmy, numery 3-6, w których pokazuję, jak wykorzystywać sztuczną inteligencję do krytycznego myślenia, tworzenia prezentacji, czy testów i quizów, a dla bardziej zaawansowanych użytkowników, jak stosować AI do analizy danych, w tym do analizy wyników osiąganych przez studentów. Jeżeli korzystamy z narzędzi sztucznej inteligencji w dydaktyce, to od razu pojawia się pytanie o możliwości stosowania AI w pracy naukowo-badawczej. Możliwości są ogromne, ale przede wszystkim musimy pamiętać o etyce zawodowej, która nakazuje nam uczciwość i rzetelność w tworzeniu publikacji naukowych. Pojawiają się zatem pytania o to, kto jest autorem treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Czy jest to program komputerowy, algorytm, czy może autorem jest firma, która opracowała narzędzie AI? A może autorem treści wygenerowanej przez sztuczną inteligencję jest autor zapytania? Podczas tego szkolenia nie rozstrzygniemy tych kwestii. Na obecną chwilę, kierując się zasadami etycznymi, obowiązującymi w Uniwersytecie Szczecińskim, musimy sami określić, co jest naszym autorskim dziełem, co zostało zainspirowane przez sztuczną inteligencję, a co zostało w całości, od początku do końca, wygenerowane przez AI. Podobnymi zasadami powinni się także kierować nasi studenci, co warto im uświadomić, na przykład podczas pierwszych zajęć. Warto również, w miarę zapoznawania się z możliwościami narzędzi AI, precyzyjnie wskazywać, które obszary dydaktyczne, zwłaszcza odnoszące się do weryfikacji treści, mogą być wsparte narzędziami sztucznej inteligencji, a które nie. Wracając do badań naukowych, warto zauważyć, że sztuczna inteligencja ma olbrzymie możliwości, jeżeli chodzi o analizowanie danych, tworzenie inspirujących koncepcji naukowo-badawczych, zbieranie wartościowych źródeł i w końcu generowanie treści, które mogą być traktowane jako punkt wyjścia do tworzenia autorskich publikacji.
Na koniec dodajmy kilka uwag na temat korzystania z narzędzi AI. Oprócz omówionych przeze mnie elementów, każdy czat ma możliwość przechowywania naszych wcześniejszych konwersacji. Nie chodzi o pojedyncze zapytania, tylko o długie dyskusje. Dzięki temu nasze projekty są zachowane i możemy do nich wracać i je modyfikować. Na prezentacji widać lewy górny róg okna mojego testowego czata Gemini, gdzie znajdują się wcześniejsze konwersacje. Ponadto widać także listę rozwijaną z różnymi modelami w ramach czata Gemini, z którymi można eksperymentować. Chodzi o to, że nie tylko mamy możliwość wyboru różnych, darmowych narzędzi AI, ale także w ramach jednego wybranego czata możemy eksperymentować z różnymi modelami językowymi. I choć dla początkujących użytkowników wydaje się to coraz bardziej skomplikowane, to tak nie jest. Tak jak w aucie zmieniamy biegi, na jedynce łatwiej wjechać pod górkę, a czwórka służy do szybkiej jazdy, tak różne modele w ramach jednego czata mają różne właściwości. Jeden jest szybki, ale daje ogólne odpowiedzi, drugi działa wolniej, ale dokładniej. Jeden jest dobry do generowania tekstów, inny do tworzenia obrazów. W końcu jeden model działa dobrze ze wzorami matematycznymi, a inny z dokumentami tekstowymi. Im więcej będziecie eksperymentować z narzędziami AI, tym łatwiej w przyszłości będzie Wam wybierać zarówno narzędzia, jak i modele. Na koniec uwaga dotycząca danych wrażliwych. Pamiętajcie o tym, że Wasze zapytania w darmowych czatach AI są przechowywane i przetwarzane przez wielkie korporacje, choćby do doskonalenia swoich programów. Dlatego w zapytaniach nie zamieszczajcie danych wrażliwych, np. numeru karty kredytowej lub historii choroby członka rodziny. Podsumujmy zatem dzisiejszą prezentację. Wiemy, że na rynku jest wiele darmowych narzędzi sztucznej inteligencji. Nas na początku interesują narzędzia ogólnego zastosowania, czyli tak zwane czaty AI. Najlepszym sposobem rozpoczęcia pracy jest eksperymentowanie z różnymi narzędziami i budowanie coraz bardziej profesjonalnych zapytań. Z czasem, gdy sztuczna inteligencja okaże się dużo lepszą wyszukiwarką informacji niż Google, a także gdy nauczymy się odpowiednio generować treści przy użyciu AI, może się okazać, że czas, który poświęcamy na codzienne czynności, w domu i w pracy, zostanie skrócony, a my będziemy mogli rozwijać nasze zdolności kreatywne. Wiemy, że sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał, ale nie zapominamy o zagrożeniach, przede wszystkim związanych z błędnymi wynikami dostarczanymi przez narzędzia AI, a także z właściwym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w dydaktyce i badaniach naukowych, zgodnie z kodeksem etycznym US. Pamiętajcie, że narzędziami generatywnej sztucznej inteligencji, takimi jak czaty AI, posługujemy się za pomocą języka naturalnego. Możemy wpisywać zapytania lub komunikować się przez mikrofon, ale zawsze posługujemy się językiem polskim lub obcym. Nie musimy wiedzieć, jak działają sieci neuronowe i uczenie maszynowe, nie musimy znać tych wszystkich skomplikowanych definicji. Wystarczy, że umiemy korzystać z wyszukiwarki Google, a korzystanie z dowolnego czata AI nie sprawi nam trudności. Jeżeli chodzi o to, jak sztuczna inteligencja wpłynie na ludzkość i jak na edukację, czy AI może zyskać świadomość i zastąpić człowieka, a może nawet stanowi dla nas śmiertelne zagrożenie. To bardzo ciekawe kwestie, ale zupełnie na inną dyskusję. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.